Dobry dzień, dobrodoszli na kanał Medzusłowiańskiego Języka. To jest język rozumliwy przybliżno wszystkim słowiańskojęzycznym ludziom bez uczenia. W tym epizodzie ja chciałem wam mówić o kursach medzusłowiańskiego alfabeta na medzusłowiańskim języku. Ja ich chcę tworzyć i także o związku tych kursów i medzusłowiańskiego języka z starocyrkowno-słowiańskim językiem Kiryla i Metodija. I tak mnogo ludzi mówiło k mnie, pisali w komentarzach, aby stworzyć niekakowe kursy medzusłowiańskiego języka na medzusłowiańskim języku. Mnogo ludzi pytało, a gdzie ja mogę uczyć się medzusłowiańskiego języka, gdzie jest niekako opisanie alfabeta i gramatyki, zacz-to w jednym tekście, medzusłowiańskim tekście jest jedno prawopisanie, są jedne pismena, a w drugim tekście jest już celo druga ortografia. I tak ja bych chciał wam to objaśnić. I tak, ako ty jesi studiował na uniwersytecie niekakowe slawistyczne predmety, jako slawistyka, jako bohemistyka, bulgarystyka, serbistyka ili niečto podobno tomu, ty także uczył się jesi starocyrkowno-słowiańskiego języka świętych Kiryla i Metodija, języka z X stulecia. Ja jestem mówił z ludźmi z slawistyki i z drugich podobnych tomu predmetów. Oni uczyli się starocyrkowno-słowiańskiego języka i tak oni mi rekli, oni mi mówili, że generalnie starocyrkowno-słowiański język na uniwersytecie to jest najwyższy trudny, najciężki, slawistyczny predmet generalno. Starocyrkowno-słowiański język nie jest rozumliwy drugim Słowianom, za to, że on jest veľmi daleki od słowiańskich języków. On jest archaiczny, jest tam komplikowana gramatyka, a literatura na starocyrkowno-słowiańskim to jest także główno religiozna literatura. Widzicie, w starocyrkowno-słowiańskim języku jest mnogo komplikowana ortografia, greckie bukwy, archaiczna fonetyka, nikt nie znaje, jak to czytać, to jest jedyna rekonstrukcja, da? Nie mamy nikakowych audio zapisów z X stulecia i to archaiczne pisanie jest veľmi trudno, no jednocześnie może pomagać. Uczenie starocyrkowno-słowiańskiego języka na uniwersytecie to są przybliżno 2 semestry. I zaiste starocyrkowno-słowiański język, to znanie starocyrkowno-słowiańskiego języka może tobie darować niekakowy pogląd na zmiany w słowiańskich językach, kako prochodzili te fonetyczne zmiany, jakowe słowa są już archaiczne, jakowe słowa są nowe. To może pomagać w rozumieniu slawistyki. Generalnie studenci nie pamiętają potem starocyrkowno-słowiańskiego języka. Oni izchodzą z uniwersyteta won i potem oni już nie pamiętają to znanie. Nie mogą
w praktyce говорити starocerkownosłowiańskim językom. I z drugiej strony jest międzysłowiański język. W międzysłowiańskim języku są rozliczne opcje pisania, rozliczne możliwości. Możesz pisać prosto, możesz pisać mnogo prosto i możesz także pisać etymologiczno. To jest metod, na którą ja lubię pisać. Generalno etymologiczno pisanie, ili nauczno pisanie, to jest pisanie podobno starocyrkownosłowiańskiemu języku. I chwała tomu pisaniu ty możesz rozumieć także, tako kako w starocyrkownosłowiańskim, kakowe zmiany byli w słowiańskich językach. I chwała tomu pisaniu ty możesz rozumieć, kako przysposobić, adaptować swój język fonetyczno k drugim językam. Ty możesz chcieć, aby Chorwati tebe lepiej rozumieli. I tak, ako ty znajesz etymologiczno prawopisanie międzysłowiańskiego języka, ty możesz to lekko zdzielać. No jednocześnie to prawopisanie jest lepsze od starocyrkownosłowiańskiego prawopisania, za to, że w etymologicznym pisaniu nie są te greckie niepotrzebne bukwy. Jest jedyno to, co jest praktyczne. I tak można te wideokursy międzysłowiańskiego alfabeta będą mogli także oglądać studenci slawistyki. Starocyrkownosłowiański język to jest veľmi ważna tradycja. W słowiańskich krainach to jest tako jako klasyczny latyński w romanskich krainach. No jednocześnie ja bych chciał wam także pokazać, że międzysłowiański język może być także wyższe praktyczny od starocyrkownosłowiańskiego języka. I z tego powodu, że ako ty znajesz говорить na międzysłowiańskim języku i znajesz dobro jego prawila, ty znajesz język wyższe bliski k słowiańskim językom od cyrkowno i starocyrkownosłowiańskiego i ty możesz говорить nim w praktyce z drugimi Słowianami i także będziesz wyższe rozumliwy. Myślę, że to może być interesne. Ja planuję działać te kursy z latyńskim alfabetem, z kirylickim alfabetem i może być także z glagolicznym alfabetem. Ja będę mało improwizować, tak ja myślę. No i tak, dobry dzień wam i czekajcie na nowe epizody kursów międzysłowiańskiego alfabeta na międzysłowiańskim języku.